Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Ten odcinek jest poświęcony taktykom obrony przed erystycznym uogólnieniem, ale takim, które są konfrontacyjne, czyli wyglądają na atak i mogą irytować rozmówcę. Jak więc można zareagować na pochopne uogólnienie? Gdy ktoś wskazuje na pojedyncze fakty, potem je uogólnia i dochodzi do niewygodnych dla nas wniosków. Uogólnienie można poddać logicznej analizie, ukazując ukryte w nim błędy. Znowu nie posprzątałeś kuchni. Ty nigdy tego nie robisz. Bardzo cię przepraszam, ale z tego, że dzisiaj nie posprzątałem kuchni, nie wynika wcale, że nigdy tego nie robię. Badania toksykologiczne wykazały obecność rtęci w waszym produkcie. No więc wasze wytwory są zatrute. Bardzo przepraszam, ale to był pojedynczy wypadek. Wyjątek nie czyni reguły. Nasze produkty w tej chwili posiadają odpowiednie atesty. Taka analiza być może zdyscyplinuje rozmówcę do tego, by unikał pochopnych uogólnień. Jednak równie dobrze może go zirytować i nie odnieść oczekiwanego skutku, gdy rozmówca nie jest skłonny do myślenia o tym, co powiedział. Dlatego Schopenhauer sugeruje, żeby na generalizację odpowiadać przede wszystkim kontrprzykładem. Znowu nie posprzątałeś kuchni. Ty nigdy tego nie robisz. Przecież wczoraj posprzątałem kuchnię. Albo przedwczoraj? Badania toksykologiczne wykazały obecność rtęci w waszym produkcie. Więc wasze wytwory są zatrute. Nie, nieprawda. Większość naszych produktów otrzymała odpowiednie atesty. Członek waszej partii prowadził samochód pod wpływem alkoholu. A to znaczy, że jesteście niewiarygodni dla swoich wyborców. To nieprawda. Większość członków naszej partii w ogóle nie pije alkoholu. Kontrprzykład, nawet błahy, obala ogólne twierdzenia. Może nawet obalić całą teorię naukową, gdy jej wnioski są sformułowane przy pomocy mocnych kwantyfikatorów, takich jak na przykład nigdy, zawsze, wszyscy, każdy i tym podobne. Mocne kwantyfikatory nadają twierdzeniom ogólny sens i to jest słaba strona uogólnień. Nie dopuszczają wyjątków. Dlatego można je podważyć, ukazać ich fałsz jednym kontrprzykładem, nawet błahym. Skoro ktoś twierdzi, że nigdy coś się nie zdarza, a zdarzyło się choć raz, to mówi nieprawdę. Gdy spostrzeżenia będące przesłanką ogólnienia dotyczą czegoś zawstydzającego rozmówcę, mogą budzić poczucie winy i w ten sposób przeszkadzać oskarżonej nimi osobie w logicznym rozumowaniu. Co więcej, mogą skłaniać ją do tego, by postępowała tak, jak chcemy. Dlatego punktem wyjścia wielu erystycznych uogólnień bywają takie właśnie spostrzeżenia. Są niewygodne, bo jeśli ktoś będzie z nimi polemizował, to tym samym podejmie zawstydzający go temat. Dlatego Schopenhauer sugeruje, żeby w takich przypadkach nie dyskutować z faktami, ale atakować samo rozumowanie, ukazując jego mankamenty. Najlepiej do tego nadaje się kontrprzykład. Bardziej konfrontacyjna obrona przed erystycznymi fortelami polega na tym, że się je nazywa. Znowu nie posprzątałeś kuchni. Ty nigdy tego nie robisz. To erystyczne uogólnienie. Jeśli używasz takich określeń jak zawsze i nigdy, stosujesz chwyt erystyczny. Badania toksykologiczne wykazały obecność rtęci w waszym produkcie. Więc wasze wytwory są zatrute. No bardzo przepraszam, ale z tego, że jeden produkt jest wadliwy, pani wyciąga wniosek, że wszystkie nasze produkty takie są. A to jest erystyczne uogólnienie, zwykły sofizmat. Najbardziej konfrontacyjna i najmniej elegancka taktyka obrony polega na odpowiedzi uogólnieniem na uogólnienia rozmówcy. Nie posprzątałeś kuchni. Nigdy mi nie pomagasz. A ty nigdy nie umyłaś auta, nigdy nie pomagasz mi w ogrodzie, że o wypełnieniu naszych zeznań podatkowych już nie wspomnę.
Taka odpowiedź zapewne wywoła irytację oponenta, nawet jeśli nie mija się z prawdą, bo zdania ogólne wzmacniają emocjonalny ton krytyki, o czym była już mowa w poprzednich częściach. W tej części wskazano 4 konfrontacyjne taktyki podważania erystycznych uogólnień. Kontratak uogólnieniem, na zasadzie ty też, nazwanie fortelu, analiza błędu ukrytego w uogólnieniu i strategia najlepsza zdaniem Schopenhauera, wskazanie na wyjątek od uogólnienia. Te sposoby reagowania na erystyczne uogólnienie mają charakter konfrontacyjny. Wykazują one niekompetencje lub mankamenty myślenia oponenta i mogą go ośmieszać. Są też niekonfrontacyjne sposoby odpierania uogólnień i o nich będzie mowa w następnej części, do której zapraszam.